To, co widzicie, to jest gazeta Secret Service z lat 90., z czasów, kiedy jeszcze były czasy. To jest magazyn, który w pewnym momencie zrewolucjonizował w Polsce myślenie o grach komputerowych przez wprowadzenie nowego systemu oceniania gier. Jak ktoś wie, do czego pije, bo czytał tą gazetę, to można śmiało przerwać. Tutaj, jak widzicie, to jest gazeta, gdzie celebrowano pierwszego Mortal Kombata jeszcze. Byliśmy ostatnio w Muzeum Flipperów i graliśmy w pierwszego Mortal Kombata, czyli mniej więcej widzicie, jaki to jest okres w historii sztuki. Szczególnie był to czas, kiedy przechodziliśmy z 8-bitowców na 16-bitowce. To widzicie, jest tam obok Amigi i PC-ta jest wciąż jeszcze Atari i Commodore nad nagłówkiem. I to był moment, kiedy te gry zaczynały już jakoś sensownie wyglądać. Te możliwości graficzne szczególnie bardzo wystrzeliły. Wtedy pixel art to był jeszcze styl futurystyczny i producenci zaczęli się bardzo skupiać na tej warstwie. Odnosiło się takie wrażenie, że jedyne, co nas kosztuje dobra grafika, to po prostu większą ilość dyskietek. I trochę jakby w reakcji na to powstał pogląd, że w grach nie chodzi o grafikę, że grafika to nie wszystko. Może być gra z kiepską grafiką, ale w którą dobrze się gra, ponieważ w grach najważniejsze jest, żeby się dobrze w tę grę grało. I w pewnym momencie redakcja Secret Service nas wszystkich zaskoczyła. Numeru na numer, w ogóle bez żadnego tam wyjaśnienia czy jakiejś instrukcji, powstała nowa kategoria. Oprócz dźwięku i grafiki, które żeśmy znali już, pojawiło się coś takiego jak miodność. Ta gazeta była tak fajnie prowadzona, ogólnie z humorem, że też ta miodność była trochę w ich takich kreatywnym stylu. Tak trzeba, dostaliśmy taką miodność na twarz i musieliśmy sami domyślić się, o co w niej chodzi. No i jakby wyszło na to, że jest to dokładnie to, o co nam chodziło w tym rozmyślaniu o grach, że miodność to jest to, jak się w daną grę gra. Czyli siłą rzeczy to się okazał najważniejszy parametr, jakim się mierzyło gry. Jak się czytało tę gazetę, to pierwsze, co się patrzyło się na miodność, a dopiero potem się okazywało, potem dopiero się okazywało, czy warto takie grze w ogóle czytać. Mam tu na przykład Settlersy, tytuł, który został z nami na jeszcze długi czas. I proszę, miodność 100% super, od razu wiadomo, że zbliża się potęga. Póki co było tylko na Amidze, dopiero wkrótce będzie na PC, ale pamiętam, że ten czas, kiedy się czytało, żeby to się pojawiło na PC, był całkiem spory. Tak czy owak, bardzo mi siadła na umysł ta miodność i ponieważ już wtedy jakoś tam robiłem jakieś proste gry, no to od tego momentu starałem się, że cokolwiek robię, to przede wszystkim musi mieć dobrą miodność. I równolegle z tym trzeba było też jakoś wypracować sobie pogląd, na co ta miodność w ogóle co na tą miodność w ogóle się składa i jak technicznie taką miodność osiągnąć. I myślę, że teraz po 30 latach jestem w stanie powiedzieć jakiś konkret na ten temat. I właśnie o tym będzie ta prezentacja. Weszło. Aktualnie zajmuję się frontend deweloperem i na szczęście jest takie coś jak miodność na frontendzie. Jest to określane jako look and feel, takim fajnym słowem. Pojawia się takie coś jak dbałość o look and feel w wymaganiach w ofertach o pracę na przykład. I najczęściej się pojawia w nice to have. W naszej software-mailowej ofercie to jest tutaj się ujęte jako sense of good UI UX. I to jest jako nice to have, bo mi się osobiście nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś mnie na przykład na rozmowie technicznej zapytał, jak dbam o look and feel aplikacji. Wyobraźcie sobie, że ktoś wam zadaje takie pytanie i myślę, że byłby problem odpowiedzieć. No i po tej prezentacji będziecie mogli przynajmniej powiedzieć coś, żeby się od was odczepili. Też często to jest jako nice to have, ponieważ jest to traktowane jako coś, do czego trzeba mieć wyczucie. Nawet to słowo tak trochę przypomina rock and roll, drum and bass, jest to coś, co jakby ma się w sercu albo nie, tak to jest to traktowane, typu, że się przeklikuje przez aplikację i jeżeli ma się tą stronę, to wtedy wiadomo, coś, intuicja podpowiada, to trzeba zmienić.
I w tej prezentacji chcę pokazać, że nie kryje się za tym żadna magia, że to są jakby konkretne zasady i jakby konkretne myślenie o konstruowaniu aplikacji, które taki look and feel mogą zapewnić. Jest też inny pogląd, że to jest kompetencja UX-u, że my jesteśmy tylko od tego, żeby malować to, co UX nam namaluje, a takie rzeczy właśnie jak look and feel to jest ich kwestia. No to też się z tym nie zgodzę, bo też pewnie kiedy redakcja Secret Service wymyślała tą miodność, to im chodziło o parę jakby tematów. Na przykład mechanika gry, balansowanie trudnością w tej grze, level design, fabuła, to wszystko pewnie składało się na miodność. I skupimy się tutaj na właśnie mechanice gry, ponieważ sądzę, że to należy do zmartwienia frontendów, a UX-i martwią się o te wszystkie warstwy wyżej. Mechanika i to, jaki ta mechanika ma look and feel, zależy od tego, jak ta mechanika jest zbudowana. Stąd też sądzę, że jest to coś, co jakby leży w naszych kompetencjach. I przyjrzymy się, jak ten look and feel mechaniki jest rozwiązywany w grach, ponieważ gry mają to do siebie, że o ten look and feel muszą o wiele bardziej dbać niż na frontendzie. Ogólnie gry i frontend mają dużo wspólnego, ponieważ jakby i to jest aplikacją client-side, i to jest interaktywne, komunikuje się z użytkownikiem wizualnie, rzadziej za pomocą dźwięku. Z tym, że gry muszą o wiele bardziej dbać o look and feel, no bo gra musi dostarczyć radość. Ludzie muszą z własnej woli chcieć w daną grę grać, czyli jakby to, żeby ta mechanika jakby dobrze siedziała pod klawiszami, to jest część tego experience, który jakby leży tutaj w domenie gry. Na frontendzie jest o tyle łatwiej, że ludzie często muszą się przeklikać przez nasz serwis, no bo zależy im na tym, żeby wykonać tą warstwę biznesową, którą nasza aplikacja oferuje. Chociaż może się tak zdarzyć, że na przykład mamy konkurencję, która oferuje to samo. I wtedy na przykład, czy aplikacja ma lepszy look and feel, to może zaważyć o wyborze banku na przykład. I w takim look and feelu w skali makro już ważą się losy jakby przeliczalne na konkretną gotówkę. Druga rzecz, dlaczego gry muszą o wiele bardziej dbać o look and feel, polega na tym, że w grach jest wywierana jakaś presja ze względu na swoją specyfikę. Presja czasu, presja tam przeciwnika, presja jakiegoś zadania, które jest postawione i użytkownik musi jakby martwić się o te wyższe warstwy abstrakcji, które jakby wykonuje w tej grze, a sama mechanika powinna być przezroczysta, mniej więcej jak jeżdżenie autem. Myślę, że większość z nas ma tam prawo jazdy i wie, że jakby nie planujemy, jak konkretnie przekręcimy kierownicę, żeby się zmieścić w tym zakręcie, który się zbliża. To się dzieje automatycznie. Ponieważ tym już się zajmuje nasz autopilot. W każdym z nas są dwa wilki, które już znacie, i jest również ten typ. Autopilot, który się zajmuje wszystkimi naszymi takimi właśnie nabytymi skillami motorycznymi. Typu właśnie jeżdżenie autem, jeżdżenie rowerem, klasyczny przykład, nawet rzeczy, które zapomnieliśmy, że musieliśmy się nauczyć, typu chodzenie, stanie prosto, czy nawet to, że teraz nie spadamy z krzeseł, to cały czas jest praca tego autopilota. On też robi jakby trudniejsze procedury, typu na autopilocie można wrócić z pracy do domu 4 środkami transportu i nawet nie wiedzieć kiedy. Można zrobić obiad dla całej rodziny, potem sobie przypomnieć, że już nie mamy rodziny, ale już na tym autopilocie żeśmy w ogóle wykonali tą procedurę, która jest w to wpisana. Jest też jakby ciemna strona autopilota. Jeżeli bardzo często wychodzimy z domu, nie wiem, czy tutaj są tacy, co często wychodzą z domu, ale jeżeli bardzo często wychodzimy z domu, no to już jakby ten proces wychodzenia z domu robimy na autopilocie i zapominamy, czy zamknęliśmy drzwi na przykład. Ponieważ autopilot działa w ogóle jakby niezależnie od naszej intencji, naszej pamięci, nic tam nie jest zapamiętywane, tylko właśnie jest wykonywana włączona procedura. Żeby dostać prawo jazdy, to musimy wyrobić sobie tam ustawowo parę godzin jazdy, właśnie po to, żeby tego autopilota wyuczyć.
No i tak samo, jeżeli zaczynamy grać w jakąś grę, to też się musimy najpierw z tą grą ograć, żeby nauczyć się tych wszystkich zasad, rzeczy, jakie tam panują i wtedy dopiero możemy czerpać jakąkolwiek przyjemność z grania gry dopiero po jakimś czasie. Na interfejsie jest to o tyle łatwe, że współczesne interfejsy doszły do tego, żeby nie być za bardzo kreatywne, żeby za bardzo się od siebie nie różnić. Żeby jakby używa się, to jest już jakby podstawa UX-u, że używa się tych elementów, które użytkownik już zna, żeby jakby mógł pominąć ten etap ogrywania się z interfejsem. Jak współpracujemy, jakby o to się nie musimy martwić, no bo jak współpracujemy z UX-ami, no to oni to wiedzą. Jeżeli nie współpracujemy, to korzystamy z gotowych design systemów, które są robione przez UX-ów, którzy też to wiedzą. To, o co musimy się martwić, to żeby używać tych mechanizmów, które oni nam przygotowują, właśnie tak, żeby ten look and feel od naszej strony zapewnić. Oni jakby mogą nam udostępnić środki do tego, ale to my jesteśmy ci, którzy muszą je wykorzystać. I teraz jakby to jest pierwszy drogowskaz na drodze do look and feela, że należy aplikację stworzyć tak, żeby użytkownik mógł po niej jeździć na swoim autopilocie. I żeby dojść do tego, jak to zrobić, to muszę powiedzieć trochę więcej o tym, na czym polega ten autopilot, więc trochę teraz będzie nerd stuff o mózgu. Profesjonalnie ten autopilot nazywa się pamięcią proceduralną, też jest nazywany pamięcią mięśniową i właśnie jak sama nazwa wskazuje, to jest bardzo mało elokwentny rodzaj pamięci. Jest to proste mapowanie obserwacji w reakcję. Tutaj ikonka jest oko, ale jakby tutaj chodzi o wszystkie zmysły, typu tam nos, dotyk, słuch i tak dalej. Mamy po prostu przygotowaną reakcję na jakieś konkretne zdarzenie, które się dzieje w świecie zewnętrznym. I ponieważ stwarzają się z tego jakieś dłuższe procedury, no to one się chainują, no, ponieważ każda reakcja jakoś update'uje sytuację, więc triggeruje też następną reakcję. I w ten sposób one podążają za sobą. Jeżeli na przykład śpiewamy 100 lat, możemy spokojnie zacząć tę piosenkę od jakiegokolwiek momentu i dośpiewać do końca, ale na przykład nie możemy śpiewać co drugiej nutki, no bo cały czas potrzebujemy tej poprzedniej, żeby zacząć następną. Tak czy owak, jeżeli już jakby wejdziemy na temat, to robimy to bez zastanowienia, jakby odruchowo. To jest w ogóle pamięć proceduralna, to jest jeden z odruchów. Też jest tak, że te zdarzenia, one jakby są zupełnie niezależne od siebie i one nie muszą występować w tej kolejności. Jak się uczymy jechać autem, no to uczymy się wchodzić w różnego rodzaju zakręty, ale to, w jakiej konfiguracji są te zakręty, to jakby już są niezależne. Odpalają się po prostu wtedy te reakcje, kiedy są nam potrzebne. Tutaj widzicie, jest przerwa, bo na przykład stanęliśmy w korku i nie ma żadnej sytuacji, na którą moglibyśmy reagować. Jest no data, jest nuda. W drugą stronę, jeżeli wpadamy w poślizg, no to wtedy dużo się dzieje, dużo jest tych sytuacji, na które możemy zareagować, ale nie mamy na to żadnej wyuczonej reakcji. Musimy kombinować jakby to mentalnym wysiłkiem i wtedy robi się afera. I chodzi o to, żeby użytkownika utrzymać w tym właśnie błogim, złotym środku pomiędzy nudą i aferą. Taki jest tutaj ogólnie cel tego wszystkiego. Też nie wiem, czy słyszeliście o teorii flow węgierskiego doktora Csikszentmihalya, który też mniej więcej to w ten sposób definiował, że utrzymanie tego momentu flow, kiedy nam się najlepiej pracuje, to jest wtedy, kiedy właśnie utrzymujemy się między nudą i aferą. Nie są za łatwe te zadania i nie są za trudne. Ten system, właśnie jeszcze a propos tego, że nie pamiętamy, kiedy zamknęliśmy drzwi, ponieważ każda z tych reakcji działa niezależnie od poprzedniej, działa tylko w oparciu o ten jeden snapshot, który jakby sama wykonuje obserwacji. Ta obserwacja w ogóle przy tej reakcji się nie liczy, więc jak wychodzimy przez drzwi, zamykamy drzwi, schodzimy po schodach, wychodzimy z klatki, kończy się procedura i dopiero wtedy zastanawiamy się, czy w ogóle zamknęliśmy drzwi, ponieważ podczas tej procedury
nic nie jest zapamiętywane, nic nie jest przypominane. I to jest jakby tutaj najważniejsza lekcja z tego wszystkiego, bo to nam będzie potrzebne potem przy tym, jak będziemy tworzyć interfejs. I tutaj zasada, żeby korzystać z pamięci proceduralnej, to jakby co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Takim przesłaniem to można skwitować. Ten system jest tworzony tak, żeby jakby jest tworzony do naszych interakcji ze światem zewnętrznym. Tam, gdzie mamy to właśnie te zmysły, które nam przekazują bieżące informacje o tym dokładnie, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Fizyka jest ciągła i fizyka działa zawsze. Więc mechanika aplikacji czy mechanika gry powinniśmy to traktować jako po prostu fizykę tego świata, jako zasady, które są niezmienne. Czasami ta mechanika bardzo przypomina tą fizykę świata zewnętrznego, typu na przykład w platformówkach też jest tam podskakiwanie, też jest odbijanie się od ścian, ale często jest to tak robione o wiele bardziej kreatywnie, typu na przykład w Tetrisie, to jak klocki spadają i znikają, to też jest jakby fizyka tego tetrisowego świata. Tak samo w naszej aplikacji to wszystko, jak elementy działają i w jaki sposób są interaktywne, to też powinniśmy traktować jako fizykę i to też powinno być właśnie ciągłe i stałe, niezmienne i pewne. Do takich jakby kreatywnych dodatków do tej klasycznej fizyki, która na przykład jest tutaj w platformówkach, zalicza się na przykład Dash. Tutaj widzicie screena z gry Celeste. To jest współczesna gra, ale jest właśnie utrzymana w tym retro stylu pixelartowym. Jest ona bardzo chwalona za miodność. Jednocześnie to jest precyzyjna platformówka, w której jakby jeden zły ruch i już ta tutaj dziewczynka ląduje na końcach, więc inaczej niż jakby wyuczając tą pamięć mięśniową nie da się w tą grę grać. Więc autorzy musieli bardzo pilnować, żeby jak najwięcej informacji do tej pamięci proceduralnej przekazać. I jeżeli w platformówkach jest dash to jest tak jakby odskok w bok. Możemy wykonać ten odskok tylko raz podczas skoku. Jeżeli wylądujemy na ziemi, to jakby ta flaga się zeruje i możemy później wykonać ten dash jeszcze raz podczas następnego skoku. No jest to rzecz w klasycznej fizyce nieistniejąca, w ogóle logicznie niespójna i nawet nie dałoby się to zamodelować w taki sposób, który byłby jakoś tam zgodny z tymi zasadami. Więc zazwyczaj w platformówkach nie ma żadnej informacji na ten temat. Po prostu użytkownik musi pamiętać, czy wykonał dash, czy nie wykonał. A w Celeste poradzono sobie w ten sposób, że po wykonaniu dasha zmienia się tutaj kolor włosów dziewczynki. Jest to jakoś tam fabularnie wytłumaczone, że to jakiś tam magiczny ślimak i przekazał tą magiczną zdolność robienia dashów. No i jakby skutkiem ubocznym tego czaru jest to, że zmienia się jej kolor włosów. Ale dzięki temu użytkownik jak gra w tą grę, to już nie musi się zastanawiać, czy wykonał dash, czy nie. To jakby informacja została przekazana do pamięci proceduralnej. Pamięć mięśniowa widzi, że jest na niebiesko, więc nie można wykonać dasha, dziewczynka jest ruda, można wykonać dash. I jakby to jest to, o czym powinniśmy myśleć, żeby przekazać ciągłą i stałą informację do pamięci mięśniowej użytkownika, żeby nie musiał sobie zaprzątać takimi właśnie podstawowymi sprawami, tylko mógł po prostu bardziej planować, którędy się udać na planszy. Teraz przejdźmy do tego, co jest najważniejsze w grach komputerowych, czyli oczywiście do zabijania. Mamy tutaj krasnoluda z gry Golden Axe. Ja tu podaję takie przykłady starych gier, ale na przykład w Wiedźminie czy w tych nowszych, wysokobudżetowych grach zasady są tak samo, też są utrzymane. W momencie, kiedy przyciskamy to, czym się strzela, czyli dajmy na to control, odpala się jakby ta sekwencja, która się składa zawsze z 3 etapów i ona się od razu odpala. Na samym początku krasnolud przyjmuje pozę antycypacji, czyli przedstawioną jako zamach, która tam trwa jakiś określony czas. Potem następuje faza kontaktu, która jest
albo punktowa w czasie, albo też trwa jakiś moment, kiedy na przykład ten czas jest jakiś taki bardziej wydłużony w czasie, kiedy się właśnie podlicza te wszystkie tutaj wykonane straty i czas recovery niejako odpoczynek po ciosie. Te czasy są zazwyczaj stałe, przyporządkowane do rodzaju broni, którą walczymy. Zazwyczaj im silniejszy cios, na przykład ten czas antycypacji są dłuższe, tym niejako płacimy jakby za moc tego ciosu. Tak czy owak, w momencie wciśnięcia przycisku od razu już wiemy, że rozkaz został przyjęty i jakby ta cała sekwencja, mimo że sam jakby już ten konkretny cios, o który nam chodzi, został wykonany później, no to od samego początku już wiemy, że jakby postać nad tym pracuje. Też podczas tych faz postać jest w jakiś sposób ograniczona. Na przykład na pewno nie można wykonać ciosu podczas tego momentu, nie można na przykład się ruszać, skakać, improwizacji nie można wykonywać. Cała w ogóle walka melee, to się tłumaczy chyba jako walka w zwarciu w grach komputerowych, polega na wyczuciu tych czasów u siebie i u przeciwnika i atakowaniu jakby w taki sposób, żeby dopaść go wtedy, kiedy jest bezbronny. Podczas jakby tych faz antycypacji albo recovery, ale podczas fazy antycypacji trzeba się liczyć z tym, że po niej użytkownik już może wykonać kontakt, więc jakoś swój czas antycypacji musimy do tego dopasować. No i teraz pytanie do Was, co jest na interfejsie odpowiednikiem ataku? Button click. Bardzo dobrze. Tutaj wykonałem analogiczny diagram. W momencie, kiedy wykonujemy klik, odpowiednikiem fazy antycypacji jest faza ładowania. Tutaj też jesteśmy niejako bezbronni, bo tu się może zdarzyć error, czyli błąd połączenia, więc tutaj też jakby ta analogia działa. Potem jest moment resolve, kiedy to zadanie wykonywane przez kliknięcie zostaje rozwiązane, no i result widzimy, czy odnieśliśmy sukces, czy fail. No tutaj akurat analogia nie działa, nie mamy czasu recovery, jesteśmy jakby już zaraz po resolwie jesteśmy gotowi do dalszych ataków, ale ważna jest ta właśnie informacja sukces, fail, która trochę odpowiada temu, że też w grach jest jakoś zaznaczone, czy żeśmy dobrze trafili w przeciwnika, czy źle. Ponieważ ona też daje informację do tej pamięci proceduralnej, czy dobrze kombinujemy, czy należy zapisać jakby tą sekwencję, którą żeśmy wykonali. Też tutaj ważna jest rzecz, że w momencie klika resolve nie dzieje się od razu, ale włącza się od razu loader, który nam symbolizuje, że rozkaz został przyjęty i nasz system na tym pracuje. Choćby ta akcja trwała jakoś super krótko, typu tam na przykład 1/10 sekundy, no to, że pojawi się przez tą chwilę loader, to nie odwróci uwagi użytkownika, tylko wręcz przeciwnie, jakby kiedy będzie brak tego loadera, a result przyjdzie później, to będzie mniej więcej efekt jak lagująca gra, że myśmy kliknęli, a efekt pojawił się dopiero po czasie. Dlatego jakby te loadery są o tyle ważne, że jakby od razu uspokajają użytkownika i cały jakby system, cały proces klikania staje się dla niego wtedy przezroczysty, tak jak to jeżdżenie autem. Różnica też jest taka, słucham panie Jakub. Jest też chyba taki pattern psychologiczny, który polega na tym, że jeśli użytkownik widzi, że jakaś jego akcja zajmuje troszeczkę więcej czasu, że nie jest taka instant od razu, to też ta gratyfikacja jest nawet większa, bo jemu się wydaje podświadomie, że tam ta aplikacja wykonuje pod spodem naprawdę dużo tylko po to, żeby mu dostarczyć super content czy coś takiego. To taka ciekawostka. Tak. I jakby w grach też się używa wiedzy o tym mechanizmie, żeby trochę jakby hakować nasze umysły, żeby ta gratyfikacja jest też na przykład tam w LoL-u, jak uderzymy przeciwnika, to tam konstelacje gwiazd wybuchają, że pokazać nam, że udało się coś wykonać naprawdę super. Też inne rzeczy.
ale już zapomniałem. A że też jest to właśnie, że im dłuższa jest ta faza antycypacji, to cios jest większy, dlatego też jest ta rzecz. No i osobiście robiliśmy w Assessie takie coś, jak w jakiś tam zwariowany sposób generowanie rzeczy i był w ogóle request od UX-ów, żeby dodać trochę fejkowego czasu do tego loadera, żeby użytkownik jakby miał poczucie, że te obliczenia, które wykonujemy na backendzie, to są naprawdę jakiś fajny, skomplikowany mechanizm i żeby te wyniki o wiele bardziej doceniał na przykład. Czyli to też się w ten sposób wykorzystuje. Też różnica jest taka, że to, co my pokazujemy tym loaderem, to jest faktyczny, fizyczny proces. To jest request, który idzie przez to Wi-Fi do serwera, który jest gdzieś daleko. Ten loader nie trwa dłużej niż powinien, o ile oczywiście w ten sposób nie oszukujemy. I jakby dajemy też dzięki temu trochę jakby posłuchać silnika naszej aplikacji użytkownikowi. Że nawet jeżeli to nie wygląda jakoś super ładnie, że te loadery się pokazują, no to użytkownik jakby ma to wrażenie kontroli nad pojazdem, kiedy widzi, że tam nie może używać, ale zaraz coś się tam pojawi, jest jakby też dzięki tym loaderom ma jakby większe poczucie kontroli nad aplikacją, które też jest pozytywne dla look and feela. Tutaj zrobiłem grę, żeby pokazać bardziej tą analogię między biciem i klikaniem. Sobie można wejść kodem QR na to ono działa na komórki. No i widzimy tutaj, że w momencie, kiedy jest klikany w przycisk, to Castellut od razu reaguje i się rozpoczyna walka. Też widzimy, jak dostaje po głowie, że się pojawia error i to też nie jest jakieś fatalne dla naszej aplikacji. Często na frontendzie się traktuje kaczowanie errorów jako bardziej ochrona aplikacji przed błędami niż jako feedback dla użytkownika. I często na przykład w momencie, gdy się error pojawi, to nie ma tego dalej jakoś obsłużonego i użytkownik musi odświeżyć stronę, żeby móc dalej korzystać z aplikacji. W momencie, jak jest na jakimś 7. kroku Wizarda, to może mu się to bardzo nie spodobać. I kolejna analogia do gier, którą tutaj widzimy, to żeby jakby nie traktować errorów jako jakiegoś fatalnego zdarzenia, tylko po prostu jako normalny, pełnoprawny branch tego procesu, który oferujemy w naszej aplikacji. No wystarczy, że ktoś wsiądzie do pociągu i będzie miał błędy połączenia i jeżeli go będziemy komunikować o tym, że wystąpił błąd połączenia, spróbuj ponownie, to nam za to podziękuję, szczególnie jak będzie właśnie na tym 7. kroku jakiegoś wizarda, a winić nie będzie naszej aplikacji, tylko winić będzie tam Wi-Fi w telka. Też na przykład często UX-owcy mają takie bolszewickie trochę podejście typu, żeby nie pokazywać tych errorów, ponieważ w naszej aplikacji nie ma errorów i użytkownik ma nie odnosić wrażenia, że tutaj występują jakieś erory, no ale właśnie wtedy, kiedy faktycznie wystąpią i kręci się cały czas loader, to jest wrażenie według mnie o wiele gorsze. Więc reasumując, jakbym miał się pokusić o takie 3 zasady look and feelu w aplikacji, to pierwsze to był właśnie ten feedback, który powinien być ciągły i powinien cały czas informować użytkownika o tym, co się dzieje w naszej aplikacji. Cały czas jakby powinien słyszeć ten silnik i to powinno być cały czas przekazane w sposób ciągły wszystkie te rzeczy, które wpływają na to, w jaki on sposób może korzystać z naszej aplikacji, a nie jakby niekoniecznie musi znać wszystkie detale, ale te rzeczy, które wpływają na jej użytkowanie. Druga rzecz to konsystencja, czyli spójność, czyli to, że właśnie to powinniśmy tą mechanikę aplikacji traktować jak fizykę naszej aplikacji, czyli te wszystkie rzeczy powinny działać zawsze. Nie o to mi chodzi, żeby jak najwięcej używać loaderów, tylko żeby zawsze używać tych loaderów.
I na szczęście w programowaniu słowo zawsze się jakoś czasami łatwiej programuje niż jak najczęściej, więc pokażę jeszcze na koniec kod, mniej więcej jak to widzę. Też dla takiego porównania, na przykład jeżeli zdarzało nam się grać tylko trochę uszkodzonym ping-pongiem, takim, że ogólnie odbija się dobrze, ale raz na 100 razy odbija się źle, to już od razu tracimy całe zaufanie do tego ping-ponga. Że różnica między taką piłką a w pełnosprawną piłką jest kategoryczna, bo chodzi o to, żeby jakby użytkownik miał pewność, że cały czas ta piłka będzie się odbijać tak jak trzeba, ponieważ takie są zasady fizyki, które są stałe i niezmienne. I trzecia rzecz, czyli silence, czyli odporność poprzez elastyczność. Czyli to, co mówiłem o tych errorach, że właśnie użytkownik musi mieć świadomość, że ta aplikacja się nie przewróci, że nie musi się z nią obchodzić jak z jajkiem, że w razie czego będzie miał guzik retry, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to nie będzie w kropce. Dobra, to teraz pokażę taki jakby prosty kod w Reakcie. To nie będzie jakiś super odkrywczy, przełomowy kod, ani też nawet jakiś taki pattern, który chciałbym promować. Chodzi mi bardziej o zilustrowanie tego w sposób konkretny, co mam na myśli jako definiowanie mechaniki aplikacji, definiowanie fizyki aplikacji. To jest wrapper na czakrowym butonie. W tym momencie on nie robi nic, tylko jakby pobiera te same propsy, które pobiera baton, wyciąga te propsy z argumentu i wrzuca do batona, czyli wrapper, który nie robi nic. W grach tą fizykę się implementuje albo jako superklasa typu tam Physical Object, Animated Object, z której dziedziczą te jakby wszystkie obiekty, które jakby podłączamy do tego fizycznego świata, które chcemy, żeby reagowały na zjawiska fizyczne, albo tam w Unity, albo w JS-ie są na przykład te moduły, rigid body albo body, które jakby aplikujemy w pewien sposób do klasy i one dbają o to, żeby klasa reagowała. No jako odpowiednik tego, jaki wymyśliłem, to jest dla Reacta, to jest właśnie wrapper. Tutaj wyodrębniam ten on-click i zrobiłem tak zwane wymuszenie, czyli teraz jakby jest wymaganie, że feedback button pobiera on-click tylko w postaci promisa, czyli dzięki temu to TypeScript będzie za mnie pilnował, żeby każdy, kto korzysta z tej aplikacji i korzysta z feedback buttona, podał promisa w tej jako zdarzenie on-click. I tworzę is handling click flagę w stanie, którą jakby ustawiam na true przed wykonaniem on-clicka, ustawiam na false po wykonaniu on-clicka i przekazuję do czakrowego batona, do jego propsa is loading właśnie tą flagę. Dzięki temu jedyne, co wymagam od dewelopera, to żeby podał do mojego batona on-click, który będzie promisem, a jakby tym loaderem już się on nie musi martwić. Ten loader to jest fizyka tego przycisku, który w ten sposób będzie działał. Te biblioteki typu React Query albo Apollo udostępniają asynchroniczne właśnie funkcji do wysyłania requestów. W React Query musimy, zdaje się, użyć mutate async zamiast mutate, a w Apollo w ogóle funkcja mutate jest asynchroniczna, więc jakby nie musimy korzystać z tej ich flagi loading, bo tam żadna jakby większa magia niż to, co byśmy tutaj zrobili, się nie dzieje. Ona po prostu, ta flaga jest opcjonalna do używania, nie chodzi o to, żeby jej używać. Też często te batony właśnie, szczególnie w wizardach, są często tak zagnieżdżone, że żeby przekazywać ten loading, to trzeba też robić prop drilling dwóch propsów. Jeżeli przekazujemy tylko ten jeden on-click, jego trzeba przekazać zawsze, więc lepiej robić prop drilling jednego propsa niż dwóch. Z takiego tutaj założenia wychodzę. Tutaj, żeby właśnie pokazać jeszcze wynik, to użyłem czakrowego systemu testowego.
Jeżeli się to jest w traju, jeżeli się uda akcja, no to pokazujemy test z sukcesem. Jeżeli się nie uda, to pokazujemy test, że error occurred. I oczywiście można potem jakoś tam parsować ten error, pokazywać w zależności od tego, jaki error jest, jakąś inną informację. Znaczy dla użytkownika taka informacja, że akcja się nie udała, jest już wystarczająca dla tego look and feel. Jakby to taki minimal już jakby w zupełności wystarczy, a wszelkie inne jakby informacje, co konkretnie się nie udało, to też może się też przydać na przykład do customer service. Jeżeli dostajemy informację od użytkownika, to na przykład jakimś kodem, który możemy sobie sami zdebugować, to też myślę będzie pomocne. No i tutaj dodałem jeszcze, żeby API tego feedback buttona było faktycznie taki jak buttona, czyli że też działa isLoading i jest tutaj w alternatywie do isLoading podany, czyli na upartego można wejść do aplikacji i zrobić find replace i wszystkie buttony zamienić na feedback buttony i wtedy mamy tutaj w kontekście nudności tę sprawę loadera i sprawę feedbacku załatwiono. No i tu jest wynik, który wygląda w ten sposób. Jak możemy sobie z UX-ami taki jakby komponent stworzyć i będą nam za to, myślę, wdzięczni, przede wszystkim dlatego, że ogólnie taki pewnie komponent jak tutaj robiliście parę razy w życiu, nie wymyśliłem tutaj żadnej tam Ameryki nie odkryłem, to jest po prostu modularność funkcjonalna i UX-owcy też mają swoją jakby modularność funkcjonalną, ale często w tej komunikacji z UX-ami się zatraca ten aspekt i wygląda to często tak, że oni nam malują case dla każdej sytuacji, typu jeżeli jest faza ładowania, jak to ma wyglądać, jeżeli jest sukces, jak to ma wyglądać, jeżeli jest error, jak to ma wyglądać. A jak zrobimy w porozumieniu z nimi takie coś, to już wtedy wystarczy, żeby będzie jakieś zaznaczone, że ten button to ma być po prostu feedback button i tam korzystamy z tych wszystkich rzeczy, które opracowaliśmy kiedy już na samym początku i też można wtedy pracować nad usprawnianiem tego feedbacku i tak dalej i będzie to od razu oddziaływać na całą aplikację. W wymaganiach często komunikacja z UX-ami też jest wymieniona, by the way. No i oczywiście tam podałem tylko przykład dla Buttona, ale dzięki temu, że te aplikacje są wiele bardziej skomplikowane i te elementy są jakoś tam w różny, często bardzo skomplikowany sposób ładowane, no mamy pracę i jakby trzeba też jakoś do każdego z tych case'ów podejść w inny sposób, ale właśnie żeby zachować ten look and feel, no to trzeba wtedy pamiętać o tych 3 zasadach.